Pod kościołem jeszcze nie spaliśmy. To jest niesamowite, powiem wam. To jest jeden z piękniejszych widoków. Białe ptaki chmarą latają koło mnie. O, jest tam, widzicie? Jest to chyba najładniejszy deser, jaki w życiu miałem. Chyba najbardziej kaloryczny, jaki w życiu jadłem. Woda to jest żywioł, co? Ja pierdzielę. Pod kościołem jeszcze nie spaliśmy, ale wjechaliśmy do jakiegoś miasta, gdzie miał być parking, a jest zamknięty. I ja mówię, Klaudia, mieliśmy kościół. Dlaczego nie? Wybrukowane, prościutko, raczej bezpiecznie, otwarte. Głupio nie skorzystać. Także wiecie co, ten kraj jest niemożliwy. Nie minęły 3 minuty, odkąd zaparkowaliśmy, już przyszedł jakiś facet i wyobraźcie sobie, że myślałem, że no powie, zapukał tutaj gdzieś po tych naszych szybach i byłem pewny, że nam powie, no że sorry, ale nie możemy tu stać. A on mówi, zaparkujcie się tam. Ja wam już otworzyłem skrzynkę i tam się bezpieczniki włącza i tam jest prąd, że się możecie podpiąć, ale wody niestety tutaj na parkingu nie ma pod kościołem, ale w razie czego to tam ja zaraz w lewo mieszkam i tam wam mogę wlać wodę. W Polsce by nas wykurzyli albo po prostu nikt by nie przyszedł, a tutaj taka sytuacja. Miejscowość Torres jest przede wszystkim słynąca z balonów. Jest tutaj wielki festiwal balonowy. Jutro tam podjadę na pewno zobaczyć, czy oni latają na co dzień. Balony są tutaj bardzo, bardzo popularne. Jest ich tu często mnóstwo. Lata się w konkretnym jednym miejscu. No i jeszcze jest park narodowy, bardzo znany na liście UNESCO, który się nazywa Guarida State Park. I to w sumie chyba tyle. Ma oprócz tego bardzo ładną plażę i zamknięte kempingi albo ciulowe kempingi, ale można spać na dziko nad samym oceanem i też jest spoko, bezpiecznie. Jeżeli ktoś myśli, że w koszu w balonie jest tak jak tutaj, to się grubo myli. Jest troszkę inaczej, ale też jest fajnie. Trachnij się tylko. I co? Cheese! Tą mgłę tu wszędzie? Bryza oceanu, która się unosi tutaj wszędzie, zobaczcie. Do tego stopnia, że jesteście tak, nie wiem, dosłownie już paręset metrów przed oceanem i go w ogóle nie widzicie bez, nawet w dzień tak bryzowo, bo są po prostu też duże fale, nie? I wtedy na przykład mieszkanie nad oceanem wygląda tak, że pani tutaj ma, czy pan, czy państwo, barierkę od balkonu przezroczystą szklaną. Byliśmy dzisiaj na plaży w ciągu dnia, ale tak jakby tam dalej koło Torres. Natomiast tutaj jesteśmy w centrum miasta i ewidentnie ta plaża jest inna. Patrzcie. Są takie kamienie. Tu wszędzie. O. To jest niesamowite, powiem wam. To jest jeden z piękniejszych widoków. Białe ptaki chmarą latają koło mnie i tutaj te fale, które się kłębią na biało aż prawie pod moje stopy. Ej. On ci mówi nie. O nie. Dobra, dajmy mu spokój, bo jest zmęczenie zwierząt. Tutaj, tu jest Praia Grande, czyli wielka plaża, dlatego że na skałach raczej ludzie nie plażują. Taka sytuacja. Chyba mam pneumatyczne zawieszenie, bo leży i odpoczywa. Tu nie ma prześwitu. Nie no, ale ewidentnie ma pneumatykę. Spróbować, bo ja im dałem spróbować trudno. Klaudia, co sobie zamówiłaś, żeby być fit? Co ja sobie zamówiłam? Naleśnika z nutellą.
Ta, naleśnika. Widzę właśnie, że to krepę jest. Duże. Dobra, Sempre de Nutella. Obrigado. Obrigada. Mogę spróbować, mamuś? Co? Już pół zjadłeś. Co sądzisz? No, smaczne. Na pewno się tak nie wybrudzisz czekoladą. Obrigado. Obrigado. Ciao. Tchau, tchau. Na pasy chodźmy. Na pasy! Jest to chyba najładniejszy deser, jaki w życiu miałem. Chyba najbardziej kaloryczny, jaki w życiu jadłem. Ale gofry mają, tak powiem wam, trochę bardziej twarde, ale też smaczne. Mogłem sobie wybrać słodycza i wybrałem sobie KitKata. Super. Wyjadę kwadratowy z tej podróży kiedyś. A potem z Ameryki Południowej prosto do Stanów i znowu będę jadł burgery codziennie. Boże, może w Azji schudnę, chociaż ja lubię bardzo azjatyckie jedzenie, więc nie sądzę. Nie wiem, jak to zrobić, żeby wrócić w normalnej formie do domu. 2 dni ćwiczyłem troszkę, ale tak troszkę. Proszę się nie nabijać, nie nastawiać, że jakoś dużo, troszkę. Ciekawe, kiedy mi się znudzi. W pośpiechu, więc już nie będę nagrywał, bo jak Klaudia się śpieszy, to srał pies, że kogoś zostawia. Biegnie, rozumiecie, biegnie, a ja muszę biec za nią. Ona se zjadła na siedząco, a ty chłopie wrzodów dostań. Więc sorry, muszę odłożyć kamerę, ciało. Twierdziłem, że dobrze by było gdzieś się w końcu znaleźć, żeby wam pokazać jakieś ceny nieruchomości. Wiadomo, że na tych tablicach często są ceny nieruchomości najlepszych, ale też często wygórowanych. Natomiast jesteśmy w miejscowości Torres, która jest nad oceanem, nad samiuśkim oceanem. Za tym budynkiem jest dosłownie plaża. A jednocześnie jest to stosunkowo mała miejscowość, ale jest to miejscowość, jest to miasto dość spore. W sensie, no, jest to miasto. Dlatego patrzymy. 124 m2, 1 390 000. 74 m2, 1 260 000. Ale tu jest jakieś sprzedane. 70 m2, 750 000. I na przykład tutaj jest parterowy wręcz domek za 864 i on ma aż 155 m2. Ale jest też za 2 miliony na przykład mieszkanko w takim ładniejszym apartamentowcu za 2800, za 280 000 jest tutaj działka na przykład. Resztę sprawdzimy faktycznie w internecie, bo będzie to bardziej miarodajne, ale jakiś zarys już mamy. W Torres mieszkanka do kupienia 590, tutaj 386, bardzo równe te ceny, 400, 300, 500, czyli nieduże mieszkanie można kupić za 300 na rynku wtórnym mówimy. Także koło 300 można kupić małe mieszkanie, do 1 miliona trochę takie duże. Można kupić naprawdę fajny dom za, czy zależy kto czego oczekuje, ale tak na moje oko to remont jest potrzebny, ale nie taki duży. 350 m2, 3 łazienki, 4 sypialne plus 1 główna, 4 garaże. Aż mi się nie chce wierzyć. Fajnie. Tutaj przy jakimś jeziorku samym. Też spoko, no. Jest coś tańszego za 600, 180 metrów. Już ewidentnie do jakiegoś remontu. No, ale 3 sypialnie, 3 łazienki, 180 metrów. Też się trochę nie ma do czego przyczepić. I za 600 w realach to pewnie jakieś urwania czegoś, nie? I zobaczmy jeszcze wynajem mieszkań. Patrzcie, jakie tanie domy do wynajęcia. Tu są, widzicie, po 1400 w Torres, po 500. No ogólnie 2,5 koła. 1320, 45 metrów. 3000, 180 metrów wynajem takiego domku z basenem. No, także widzimy, jakie są ceny nieruchomości. Dziękuję. Chciałbym wam pokazać, gdzie dzisiaj śpimy. Patrzcie na to. Czad, co? A tam jest Park Narodowy, więc idziemy się przejść, go zwiedzić. Park Guarita bodajże się nazywa. Idziemy. A tam jest kamper. Surferzy tutaj mają co robić, ale dzisiaj widzieliśmy tylko jednego. Fajnie, aczkolwiek zesrałbym się. Te fale są naprawdę duże. Słuchajcie, prawdziwy wieloryb. O, jest tam, widzicie? Wielki kamilek, zobacz.
Nie no, na razie zanurkował, to teraz przez 20 minut go nie będzie. Bo potrafią zanurzyć się i na 20 minut ich nie ma. Ale tak głęboko Teraz wchodzą. są cały czas. O Teraz nie! żeruje. Panowie rybki łowią, ale myślę, że nie te wieloryby, bo chyba wędki za małe by były. W mojej opinii to są orki. Woda to jest żywioł, co? Ja pierdzielę. Masakra. Kończymy spacery po parku Guarita. Jedziemy dalej. Jak obiecałem, tak zrobiłem. Jestem przed parkiem Balonismo i faktycznie nic się tu kompletnie nie dzieje. Festiwal balonowy tutaj jest w maju i po prostu jest tutaj przygotowana bardzo dobrze infrastruktura pod to, zostawiona na stałe. Są tutaj zadaszenia, żeby można biesiadować, wszelkiego rodzaju miejsca do rejestracji i oczywiście bardzo duży areał do tego, aby balony mogły startować. Także kasy biletowe. Festiwal na pewno jest mocny w takim razie, skoro opłaca im się to miedzi utrzymywać, można powiedzieć, cały rok. To znaczy, że jest to dla nich ważne i to znaczy, że warto tutaj wtedy być. Jest też tutaj informacja turystyczna, jakby ktoś był w Torres i chciał się dowiedzieć, co zwiedzać. Czemu się nie chce zrobić, no? Czekaj. Kurde Bela, no jak zwykle się robi, a teraz się nie chce zrobić, no i każdy się z nas śmieje, poczekaj. Czaruję.